Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj diabolo, niesamowicie smaczne ciasto z przepysznym kremem kawowym i mrożonymi owocami. Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebne będą jajka, cukier, mąka, proszek do pieczenia, kakao, śmietanka kremówka, serek homogenizowany, cukier puder, kawa, galaretki malinowe, maliny mrożone i żelatyna. Zaczynamy od przygotowania ciasta. Do czystej i suchej misy wbijamy 6 jajek. Jajka ubijamy mikserem. Do spienionych jajek wsypujemy 1 szklankę cukru i jajka z cukrem ubijamy na wysokich obrotach przez około 10 minut. Gdy masa będzie już jasna i puszysta, do masy jajecznej stopniowo w kilku partiach przesiewamy 1,5 szklanki mąki. Do mąki wsypujemy proszek do pieczenia i razem przesiewamy. Po przesianiu każdej partii mąki całość delikatnie mieszamy, tak aby nie było grudek mąki. Następnie przesiewamy 2 łyżki kakao, i dokładnie, ale krótko mieszamy. Ciasto wykładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia i równomiernie rozprowadzamy. Gotowe ciasto wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni. Pieczemy około 25-35 minut do suchego patyczka. Grzanie góra-dół. Upieczony biszkopt zostawiamy do wystudzenia. W tym czasie przygotowujemy galaretkę i zaparzamy szklankę kawy. Do szklanego naczynia wlewamy około 700 ml wrzącej wody. Wsypujemy 2 galaretki malinowe. Mieszamy do rozpuszczenia żelatyny i odstawiamy do wystudzenia. Wystudzony biszkopt przecinamy na 2 blaty. 1 blat wkładamy z powrotem do blaszki. Ciasto nasączamy zaparzoną i wystudzoną kawą. Następnie ubijamy śmietanę. Do wysokiego naczynia wlewamy zimną śmietanę kremówkę, wsypujemy 1,5 łyżki cukru pudru i zimną śmietankę ubijamy na sztywno. Śmietanki oczywiście można ubić trochę więcej. Połowę bitej śmietany wykładamy na nasączony spód ciasta i dokładnie rozsmarowujemy.
Pozostałą część bitej śmietany rozsmarowujemy na drugiej części biszkoptu. A teraz kolej na galaretkę. Do wystudzonej galaretki wsypujemy mrożone owoce. U mnie są to maliny. Galaretka oczywiście może być dowolna, ale najlepiej o takim samym smaku jak owoce. Szybko mieszamy i jeśli galaretka zaczyna tężeć, od razu wykładamy na ciasto. Wyrównujemy powierzchnię. Przykrywamy drugim blatem biszkoptu posmarowaną częścią do dołu. Wierzch ciasta nasączamy pozostałą kawą. I ciasto wstawiamy do lodówki. A teraz przygotowujemy krem kawowy. Do szklanki wsypujemy 1 łyżkę żelatyny. Żelatynę zalewamy mniej więcej połową szklanki gorącej kawy. Moc kawy oczywiście dowolna. U mnie jest to podwójne espresso. Mieszamy do rozpuszczenia żelatyny i odstawiamy do wystudzenia. Gdy żelatyna przestygnie, ubijamy śmietanę. Do wysokiego naczynia wlewamy zimną śmietanę kremówkę. Wsypujemy 3 łyżki cukru pudru i zimną śmietankę ubijamy, aż stanie się gęsta. Dodajemy 1 serek czekoladowy i razem ubijamy do połączenia składników. Następnie wlewamy wystudzoną, ale płynną kawę z żelatyną. Miksujemy do połączenia składników. I krem jest gotowy. Na ciasto wykładamy cienką warstwę kremu kawowego. Wyrównujemy powierzchnię. A pozostałą część kremu przekładamy do worka cukierniczego. Obcinamy końcówkę i ciasto dekorujemy kremem kawowym, wyciskając okrągłe stożki. Na koniec całość można jeszcze posypać startą czekoladą. Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Ciasto jest przepyszne, lekkie i pięknie się kroi. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!